odpalił. Nie no, nie założyłem dalej linki z sania, no, więc odpala jak śmietnik, no a co mam być, no. Bo zdjąłem tamtą linkę z sania, bo ona ściągała z sanie i wtedy było źle i nie założyłem drugiej. Dobra, zostaw tak. No zostawiłem tak przecież. Także jedziemy do Naska. Tak, jedziemy do Naska, ponieważ zespół Vader powiedział, że tam bywa szatan i chcemy sprawdzić, bo my mamy świętego Antoniego. Więc szatan może nam co najwyżej obciągnąć. Nie, szatan to lamus. Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej Hacjendzie, czyli serii filmów z wyprawy polonezem przez całą Amerykę Południową z północy na południe. Nasz wspaniały gaźnikowy Polonez z 1991 roku zrobił już coś między 4,5 a 5 tysięcy kilometrów drogi. Właśnie wyruszamy na południe z Limy, stolicy Peru. Jak widzicie, plan podróży rozpisałem według piosenek Vadera, a nie sensownych wytycznych. Po drodze wstąpiliśmy do takiej popularnej oazy, co tam sobie instagramerki robią zdjęcia, Huaychaca czy jakoś tak, ale szkoda na nią czasu, to są pustynne krupówki z płatnym piaskiem. Ważniejszym podpunktem było Nazca. Na miejscu okazało się, że to po prostu starożytne rysunki w piachu, zwyczajnie zachowana twórczość porównywalna do współczesnego rysowania koledzy w zeszycie, ale za to z dorobioną przez niektórych teorią o kosmitach. Największą atrakcją Nazca okazał się nasz Polonez, ponieważ akurat trafiliśmy na wycieczkę emerytów z Polski. Oczywiście Polacy nawet w Peru dotykają samochodu, który jest cudzy. Dużo fajniejsza była droga z Nazca na wschód, do Cusco. Spędziliśmy na niej 2 dni i absolutnie polecam ją każdemu. Jak już mówiłem, jest dobrze. Pierwszy dzień jazdy w peruwiańskie góry rozpoczęliśmy od ciężarówki wyjeżdżającej na czołówkę, a także zatrzymaliśmy się, bo tak zupełnie przypadkiem wjechaliśmy na 3300 i Polonez daje radę, za to my trochę gorzej dajemy radę. Ja to na przykład czuję się, jakbym wydupił 5 browców trochę. Także jakby może nie jestem pod wpływem, a jestem pod wpływem wysokości, więc trzeba było się zatrzymać. Od jakiejś godziny albo 2 kruzujemy sobie po 400, 4300. Oczywiście nie zmieniłem gaźnika na wysokogórski, nic nie jest przestawione. Tu były alpaki, ale nam uciekły niestety, ale tu już się szwędają alpaki. Widoki na drodze 30A są niesamowite, a sama droga jest naprawdę dobra. A Polonez jakimś cudem daje radę, może poza tym, że przez chwilę stwierdził, że będzie pokazywał jakieś losowe ciśnienie oleju, które było za niskie, ale już ma z powrotem dobre. A tu jest tak zimno, że nie ubrałem się właściwie. Więc ja chcę z powrotem do Poloneza, zwłaszcza, że Tomek to w ogóle jest w krótkich gaciach jak frajer. Ta droga dalej przez Andy zaprowadziła nas już głównie dolinami z jedną przełęczą do Świętej Doliny i naszego kolejnego celu – Cusco i Machu Picchu. Wjechaliśmy właśnie Polonezem do ruin Machu Picchu. Tutaj za nami znajduje się cud świata, pradawne inkaskie miasto, znane na całym świecie. Nam udało się tutaj wjechać Polonezem. A tak naprawdę to nie jest Machu Picchu. Machu Picchu to jest jeden wielki scam. Mianowicie w teorii myślisz sobie, że można zaklepać bilet przez internet. Niektórzy twierdzą, że 2 dni wcześniej. Tak nie jest, bo tak naprawdę to musisz to zrobić 3 tygodnie w przód, chyba że pójdziesz do agencji turystycznej, gdzie zabulisz 1500 albo 2000 albo 2500 zł. Czyli jeśli nie wiesz, kiedy dokładnie tutaj będziesz, to nie wejdziesz do Machu Picchu. Z drugiej strony to tak naprawdę nie jest aż tak konieczne, żeby tam wejść, bo dookoła Cusco, tak jak tutaj za nami, znajduje się mnóstwo inkaskich ruin, a nawet w samym Machu Picchu znajdują się inkaskie ruiny, Machu Picchu, w całym Cusco znajdują się inkaskie ruiny, które są podstawami dla hiszpańskich budynków. Tu mamy na przykład Kenko, tam mamy dalej świątynię Księżyca, więc na dobrą sprawę na komukolwiek to Machu Picchu. Natomiast skoro już mówimy o Cusco, to jest taka ciekawa wyspa w ogóle w Peru, bo całe Peru to jest taka dystopia, gdzie są straszni bogole oraz kompletny syf i psy walczą z bezdomnymi o śmieci. Natomiast w Cusco jest i bezpiecznie, i w miarę czysto, i w miarę dobre jedzenie. No jest to po prostu
całkiem ogarnięte miasto. I dlatego teraz właśnie pozwiedzamy sobie troszeczkę to Cusco i przy okazji opowiem wam, dlaczego zatrzymaliśmy się tutaj na dłużej. Mianowicie zatrzymaliśmy się tutaj na dłużej, bo trzeba było wykonać szereg ważnych serwisów Poloneza, poza tym, że też trochę odpocząć, bo nawarstwiła się pewna lista usterek, o której zaraz wam powiem. Co trzeba zrobić? Wymienić olej, zmienić gaźnik na wysokogórski, zmienić rozrusznik, sprawdzić, co się dzieje z pompą, że przerywa. Trzeba też podregulować ręczny i linkę od sprzęgła, czujnik ciśnienia oleju. No trochę tego jest. Śmiesznie się pracuje na 3300 czy tam 3400 nad poziomem morza. Tak czy siak biorę się za robotę. Wymiana rozrusznika w Polonezie to jest jednak upierdliwa robota. Tu są wszystkie śruby, które musiałem odkręcić. Alternator, dwie osłony termiczne. Tu są te osłony, zdjąć pasek. Przy okazji się okazało, że z jakiegoś powodu pasek klinowy jest w takim sobie stanie. Wypadałoby go wymienić. I jeszcze nawet nie wyjąłem rozrusznika. I to chyba była najbardziej upierdliwa rzecz, bo zajęła mi pół dnia i jeszcze dodatkowo myślałem, że mam kaca, a tak naprawdę miałem chorobę wysokościową, więc wystarczyło, że się pochyliłem i od razu musiałem się tak oprzeć o maskę, prawie umierałem, jakbym był w ogóle najebany, jednocześnie nieżywy, nie mógł oddychać. Wszystko źle. Muszę w ogóle wam opowiedzieć pewną historię. Dlaczego mi tak często psują się rozruszniki w Polonezach? Otóż, to nie jest po prostu tak, że się tylko przegrzewają, tylko w czasach, kiedy produkowano ten silnik, czyli w latach 60., rzadko jeździło się długo na wysokich obrotach, czyli rzadko jeździło się po autostradach, niekoniecznie też ktoś myślał o podjazdach górskich, więc rozrusznik znajduje się centralnie przy wydechu, przy kolektorze wydechowym, przy dwururce, w miejscu, w którym ta temperatura jest wysoka. Przy czym ta temperatura jest wysoka przede wszystkim wtedy, kiedy auto długo pracuje na wysokich obrotach. I stąd dochodzi często do awarii Polonezów. No jest to błąd konstrukcyjny. Fiat to poprawił w latach 70., 80., kiedy po prostu spopularyzowały się autostrady. Natomiast w Polonezie nigdy tego nie poprawiono, więc jest jak jest. Wymagało to wybebeszenia połowy rzeczy tutaj, ale wyjąłem śmiecia. Idę po drugi. A tu mam ruski czujnik ciśnienia oleju. Zobaczymy, czy będzie działał lepiej od tego, który już tu jest. I tutaj mogę wam powiedzieć cokolwiek o Cusco. Otóż Cusco jest najprzyjemniejszym ze wszystkich miast w Peru. Ze względu na to, że jest tutaj bezpiecznie. Tutaj nie musisz się aż tak bardzo zastanawiać, czy cię ktoś skroi. Do tego jest to dość ładne miasto. Mamy tutaj połączenie zbudowanych w czasach kolonialnych kościółków różnych. Mamy też jeszcze miejscami mury inkaskie. To jest w ogóle wspaniała ciekawostka. Jak się tutaj poszwędacie, to zobaczycie, że niektóre mury są zrobione z kamienia bez zaprawy. I to jest typowy inkaski mur. A na tym murze Hiszpanie wybudowali sobie jakieś swoje zabudowania. Dobra, pora na wielką próbę nowego rozrusznika. Ojojoj, bo mi furka od razu odpaliła, kręci ładnie. No, to pora na dzień drugi walki z Polonezem. Dzisiaj czuję się trochę lepiej. Trochę lepiej. Teraz weźmiemy się za zobaczyć filtr powietrza, być może wymienić i zmienić gaźnik na prototypowy wysokogórski. Tak wygląda filtr powietrza po 5000 z małym okładem w Ameryce Południowej, a tak wygląda nowy filtr powietrza. Dobra, gaźnik wyjęty. Idę po prototyp. Oto jest prototypowy gaźnik. Zmienione dysze, zwiększona dysza powietrzna drugiego przelotu, więcej paliwa podaje na dzień dobry. Też ma zmienione dysze paliwowe na pierwszym przelocie i jest pozbawiony rzeczy, które mogą się bać lub się najczęściej. Czyli nie ma ZHS-u, czyli zaworu z hamowania silnikiem i nie ma elektrodyszy. Zobaczymy, jak to będzie działać. A, zapomniałem, on ma też wyrzucone odpowietrzenie skrzyni korbowej, żeby było zimniejsze powietrze. Teraz robimy próbny odpał. I jedziemy.
Jakoś działa. O. Ale nie jest to cudowne ustawienie, bym powiedział. Chodzi równo, ale dziwnie. Do tego mamy trochę przyjemnych knajpek, trochę przyjemnych sklepów. Wyjątkowo jak na ten kontynent jedzenie jest tutaj całkiem niezłe. To jest bardzo ważne. To jest rzadki przypadek, że tutaj da się zjeść dobrze. Nawet da się zjeść burgera z alpaki, który jest jadalny i jest nawet dobry. Janoszerkowa regulacja trwa, już jest lepiej. Chociaż też dalej ma. W międzyczasie podczas długiej pracy wozu udało mi się osiągnąć zalanie się potężne gaźnika, jakby było za duże ciśnienie. Teraz muszę zdiagnozować, skąd ten problem. Na stole działa. Może pływak się powiesił. Nie wiem, o co chodzi. Wygląda na to, że zaworek iglicowy jest p***nięty, tylko w jakiś absurdalnie, absolutnie dziwny sposób. Więc chyba zacznę od podmiany zaworka. U tego małego kuwienka tutaj. Założone. Pora na wielką próbę. No, zalany to był. Mareczku, wygląda, że działa. Także jednak foc lepszy niż soła. Do tego jeszcze, jak nie wiem, szukacie jakichś pamiątek, które nie są standardowym gównem made in China i z AliExpress, to też znajdziecie tutaj sklepy rzemieślników, którzy sami je robią. Chociaż oczywiście większość to będzie sweter z akrylu, ale to taki, powiedzmy, standard. Trzeba też pamiętać, żeby negocjować ceny, bo to w sumie jest też element tutejszej tradycji. I co lepsze, jak jesteśmy tutaj na tym placu, to nie oznacza, że tutaj będzie najdrożej. Czasami drożej może być wyżej, czasami drożej może być w innej dzielnicy. Ceny znacząco się różnią, zarówno od twojej twarzy, jak i od, nie wiem, widzi mi się sprzedawcy prawdopodobnie. Nie szukajcie logiki w Ameryce Południowej. I tyle. Pora zmienić olej. Doskonale, że tam se robią sexy flexi sesyjkę, tam są ruiny, a ja tu będę zmieniał olej. Już tak naprawdę wymieniam profilaktycznie, ale też dlatego, że tutaj olej zużywa się szybciej. Natomiast sam ten olej jest dobry. Zresztą udowodniło to, że wóz wytrzymał, cały czas trzymając ciśnienie oleju w wysokości do 4000, mnóstwo podjazdów. Także zaraz będziemy zalewać kolejne Liquimoli. Zobaczcie, jakie w ogóle wybebzoniło na tej wysokości. Jak to pęczniało na tych 3300, coś takiego. Jakby co, to Liquimoli jest oczywiście sponsorem też tej wyprawy, więc używamy ich środków smarnych, które na razie sprawdzają się zajebiście. Dodałbym też, że trochę wyciszył się most faktycznie po dodaniu dwusiarczku. Jest trochę cichszy, wył głośniej, także... Ale wydarzyło się to jak nie od razu, tak musiał się trochę ponagrzewać. Na sam olej nie jest jeszcze dramatyczny, tak naprawdę dopiero zaczął się zaczerniać. Ciekawe, czy przejdzie bokiem, czy to co tam widać, czy zaraz pierdol... No trochę pada! Słuchajcie, wymiana poloneza, znaczy wymiana poloneza by się przydała, ale na razie jest wymiana oleju. Tutaj mamy pana kawiaka. Cześć, penetruję dziury pod polonezem. Tutaj mamy no to biedę. A te ziółka to są ofiarne ziółka, które ktoś zostawił przy polonezie. I myślał, że to już koniec jego. Widzimy się, jak odpali. Zawieszenie radzi sobie na razie nieźle. Może poza tą jedną drobną usterką tutaj. O. Przy drążku reakcyjnym, ale nie ma luzu, więc na razie to oleje. Ale to nie był koniec listy usterek. No więc właśnie w tych pięknych okolicznościach przyrody reguluję dalej gaźnik, ponieważ nie mam analizatora spalin, więc testy muszą być wykonywane, że tak powiem, na produkcji, a nie w warunkach bojowych. Co, zastanawiałeś się już, jak powiedzieć widzom, skąd taki głupi pomysł, aby mnie tu ściągnąć do siebie? Nie, bo nie mam do tego żadnej legendy. Słuchajcie, właśnie jesteśmy w brzydkim miejscu w Cusco.
mamy bardzo ważną misję, poza tym, że po prostu się szwendaliśmy, to przybył nowy kolega Marian, ponieważ Tomasz, którego tak naprawdę już tu nie ma w tym odcinku. Nareszcie. Miał już dość jeżdżenia po Ameryce Południowej. Nie wiem czemu, zobaczcie jakie piękne krajobrazy są nad nami i tutaj wszędzie, zobaczcie jak to jest ślicznie. Marian najpierw spuszczał się niemożliwie nad przebitkami, po czym zaginął na godzinę na bazarze, żeby kupić sobie case, który to case mu się rozpał 15 sekund od zakupu. Więc stoimy jak debile na tym bazarze. O, patrz, przyszedł. Nie mają. Doskonałe podsumowanie mojego monologu. I ja naprawdę nie jestem przekonany, czy to jest właśnie to, czego najbardziej potrzebujemy, chodzenie po schodach, ale mogę coś opowiedzieć. Na przykład tu już nie ma śmieci. Wielu z was pisało w komentarzach, że narzekam, że kraj jest brudny, a przecież jak jest biedny, to musi być brudny. No nie. Widziałem wiele biednych i czystych krajów. Natomiast problemem Peru jest zbiorowy wisimitoizm jako naczelna religia. No więc tutaj generalnie jest już tak w miarę schludnie. Cusco, Ollantaytambo, coś tam. To są takie enklawy, do których przyjeżdżają turyści, zostawiają pieniądze, są jeszcze jakieś tam postkolonialne fajne rzeczy lub mniej fajne rzeczy, znaczy już nie rozrywają koniami Inków, więc w sumie nie jest źle. Natomiast można tutaj wszędzie się dosłownie potykać o różnego rodzaju ruiny, jakieś stare świątynie inkaskie mury. Słuchajcie, musiałem się tutaj zatrzymać tylko z jednego bardzo ważnego powodu. Wreszcie znalazłem coś, co wygląda jak Polska, jak paczkomaty. Tylko nie wiem, czemu nie można tutaj odbierać przesyłek. Regularnie przestawiam mieszankę, jadę, sprawdzam, znowu przestawiam mieszankę i tak do usranej śmierci, aż będzie dobrze. Zwłaszcza, że nie jest to gaźnik o standardowej charakterystyce, tylko gaźnik specjalny, względnie specjalnej troski, kurde. Dlaczego ten gaźnik jest specjalnej troski? Otóż już wam odpowiadam. Ten gaźnik jest specjalnej troski, ponieważ to nie jest zwykły gaźnik Webera do Poloneza, tylko to jest gaźnik, który przeszedł pewne modyfikacje. Coś tam na GoProsie wam już opowiadałem, montując go. Natomiast najważniejsze zmiany obejmują powiększoną dyszę powietrzną drugiego przelotu, by ułatwić przyspieszanie na dużej wysokości. To jest po pierwsze, żeby po prostu zubożyć mieszankę, ponieważ problemem na dużej wysokości jest... Chwila, uwaga, skrzyżowanie. Ponieważ problemem na dużej wysokości jest to, że że powietrze jest rzadsze, jest go mniej, więc trzeba też zubożyć tą mieszankę paliwową, żeby silnik się nie zalewał. Jednocześnie, żeby ułatwić ruszanie pod górę i ogólnie po prostu wyciąganie się z niskich obrotów, zastosowano tutaj powiększone dysze paliwowe pierwszego przelotu. Jest to tak naprawdę gaźnik eksperymentalny, który powstał na podstawie doświadczeń ekipy z Żukiem przez Świat, którą pozdrawiam, oraz tajemniczych wyliczeń Marka, którego również pozdrawiam. No i teraz jest problem pod tytułem, że nikt tak naprawdę nie wie, jakie jest optymalne ustawienie tego gaźnika, więc musimy je znaleźć. A dlaczego w ogóle stosujemy taki dziwny gaźnik, skoro już wjechaliśmy na 4000? Otóż, moi drodzy, już w następnym odcinku, słuchajcie, jest poniedziałek 13, jest to świetny dzień, żeby wyruszyć z Cusco na południe, czy tam południowy wschód, w stronę kolorowej, darmowej góry, a także Muniani. A ponieważ jest to poniedziałek 13, to na razie idzie nam świetnie. Mianowicie gaźnik, z którym walczyłem, okazało się, że tak nie do końca chce działać tak jak powinien. Nie do końca jest z nim dobrze. Jak szukaliśmy śniadania, to zamiast śniadania trafiliśmy obiad. Na szczęście był niedobry, kawa była rozpuszczalna, także dzień zaczął się cudownie, ale nie martwcie się, bo miały być ujęcia z drona Cusco. No więc najpierw zbieranie się poszło nam zbyt wolno, ale żeby tego było jakby za mało, to jeszcze chcieliśmy kawałek dalej za Cusco wystartować dronem, no to dron się spierdolił. Także poniedziałek 13 pełnym ryjem, zobaczymy jak fajnie jeszcze dzisiaj będzie. Mamy problem z gaźnikiem. Mamy drobny problem z gaźnikiem lub z dopływem paliwa, ponieważ zaczęło go przerywać, a sądząc po tym, że jak odciąłem pompę i zaczął iść normalnie, no to oznacza, że go po prostu zalewa. To znaczy, że go po prostu zaczęło zalewać. Także coś jest mocno nie elo. Zatrzymaliśmy się, bo na pełnym gazie zaczął przerywać. Najdziwniejsze jest to, że myślałem, że nie podaje pompa, jakoś chodzi tak dziwnie cicho. Ale jak się okazało, paliwo w gaźniku jest.
Ciekawe. Teraz normalnie chodzi na benzynie. Także być może coś jest nie tak po prostu z tym gaźnikiem znowu. Tylko tym razem go nie zalewa, tym razem, znaczy z jednej strony trochę zachowywał się jakby go zalewało, z drugiej strony nie, no i wie o co tu chodzi. Pierwsze podejrzenie jakie mam, być może bzdurne, jest takie, że wina jest gaźnika, że to on przelewa. Ale jest to dość dziwne. Więc równie dobrze może być to pompa, ale ten gaźnik i tak chodził ch***wo, więc można go wymienić i zobaczyć co się wydarzy. Można też od razu stwierdzić, że niestety wielki test gaźnika wysokogórskiego, wielki eksperyment zakończył się spektakularną porażką. Bo może i nie idzie z tym gaźnikiem za dobrze, ale za to nie działa. Nie no, pompuje. Pompka pompuje. Nie jakoś nie cudownie, ale pompuje. No, wygląda na to, że z pompą jest chyba ok. Nie jest to jakieś niesamowite ciśnienie. Nalała wachy całkiem sporo. Także nie wygląda to źle. A jakby ktoś pytał, czy dojedziemy dzisiaj do celu, to absolutnie nie. Skąd ten pomysł w ogóle? Słuchajcie, małe, szybkie podsumowanie dzisiejszego dnia, jak do teraz. Jechaliśmy w teorii przez kolorowe góry do Muniani, ale ponieważ dzisiaj jest poniedziałek 13, to nic z tego się nie udało. Więc poza tym, że udało nam się zepsuć drona, udało nam się też zepsuć Poloneza. Na razie wymieniłem gaźnik z powrotem na fabryczny, obwieściłem koniec eksperymentu znanego jako gaźnik wysokogórski El Prototipo, ponieważ gaźnik wysokogórski El Prototipo jedyną zaletę jaką miał to, że lepiej szedł z dołu, szedł w górnych obrotach, zalewał się do tego, kiedy mu się dało, że tak powiem, pełny gaz na czwórce. Co to znaczy zalewał za dużo paliwa, a do tego miał jeszcze bonusową, świetną zaletę, mianowicie na 100 km po dość prostej drodze, bez poważnych podjazdów, wypalił prawie pół baku. Także można uznać, że dzisiejszy dzień kończy się sukcesem, ale przynajmniej póki co jedziemy przez najładniejszą część Peru, jak do tej pory zdecydowanie. Jedziemy naprawdę ładną doliną i w ogóle nie ma tu jakoś dużo śmieci na ulicach. Domki niektóre nawet są w miarę ładne. Próg zwalniający to jest nasz naczelny wróg, ponieważ dzisiaj postanowiłem stworzyć Poloneza, który jest misją kosmiczną polską i wyskoczyć w przestrzeń kosmiczną na takim progu. No niestety nie udało się przekroczyć stratosfery, ale za to udało się też nie rozjebać miski olejowej, więc można uznać, że jest to pewien sukces. Nie trafiłeś kadrem, ale trudno. Ale poza tym na razie najlepsza część Peru. Także wyjechaliśmy z Cusco i jeszcze nie wjechaliśmy do żadnego gówna. Plan był taki, żeby wam pokazać kontrast, ale nie pokażę wam kontrastu, bo nie ma kontrastu. Tu nadal jest ładnie. Zobaczymy, co będzie dalej.